Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wize, Elocity, Platinet, Clicklist.pl. Cześć, witam. Dzisiaj witam znowu pod Janem w Skawinie, więc będziemy mieli kolejny Zakopane Test. Popatrzcie, co do nas dzisiaj przyjechało. Nowa Kona. Poprzednio oglądaliście Konę przed lifta, potem była Kona po lift, a tutaj mamy po prostu nowy model, ten aktualny. Od razu zobaczymy, na jakich kółkach to jeździ. No większych, 215, 60, 17, w opcji może być nawet 19 cali. I auto bardzo urosło, z 417 cm urosło do centymetrów 435. Wygląda to subiektywnie według mnie dużo lepiej niż stary model i jest wielkości mniej więcej Eniro, także jest to zdecydowanie większy samochód niż ta poprzednia Kona. Zaraz Wam to spróbuję zrobić krótkie 360. Co my tutaj mamy? 64,8 kWh, tak podaje producent, natomiast z moich pomiarów wychodzi, że można wydobyć od 100 do 0% około 62 kWh. Także ciutkę mniej niż w poprzednim modelu i silnik zamiast 395 Nm ma teraz 255 Nm, nadal 204 konie mechaniczne. Jakim cudem, zapytacie? No takim cudem, że się po prostu zdecydowanie szybciej kręci. Także tak to się prezentuje. Za chwilę zrobimy pełne pomiary. Będziemy mieli tylko problem dzisiaj z zawracaniem, bo tam wielka góra śniegu i też wielka prośba do tego, kto to odśnieża te parkingi. Odśnieżajcie również pod ładowarkami. A my dzisiaj porozmawiamy z Krzysztofem, właścicielem tego pojazdu. Zapytamy go, jak się sprawdza ten samochód, jak się nim jeździ. Jak zawsze na początku wielkie podziękowanie dla partnerów odcinka. Dzisiaj Krzysztof dostanie zapasowe nowe wycieraczki od Wize, dostanie kubeczek pamiątkowy od Clicklist i ładowareczkę od firmy Platinet, czyli szeroko rozumiana elektronika oraz stację ładowania do samochodów elektrycznych. Witaj. Cześć Krzysztof, także wielkie podziękowania dla Krzysztofa, a Was zapraszam na trasę Zakopane Testu. Dla Was, drodzy widzowie, jak zawsze garstka kodów rabatowych od partnerów odcinka w opisie. No i teraz zrobimy pomiary, zobaczymy, jakie krawężniki można zaatakować z przodu. Mamy tu taką owiewkę, no dzisiaj z racji śniegu będą te pomiary mało dokładne. Na wysokości około 17 cm. Do baterii też będzie około 17 cm, a z tyłu mamy około 26 cm. Siedzi się tu dość wysoko, jakieś 55 cm. Idziemy do przodu. Po oszukiwaniu franka 52 cm na 34 cm i na głębokość powiedzmy średnio jest jakieś 13 cm. Także kable na pewno wejdą. Tak to prezentuje się z przodu. Wielofunkcyjna kierownica, całkiem sporo przycisków, USB-C. No wygląda to bardzo podobnie jak w modelu EV3, który niedawno testowaliśmy. Tak, z przodu jestem już wygodnie ustawiony. Zobaczymy, ile jest miejsca na drugim rzędzie siedzeń. W starej Konie było jedna piąstka wolnej przestrzeni, a w nowej Konie mamy już dwie pięści wolnej przestrzeni. Także zdecydowanie jest tu więcej miejsca. Z tyłu mamy nawiewy i mamy w bardzo fajnym miejscu gniazdko 230 V 16 A, bo nie pod fotelem, tylko tutaj z przodu. Zdecydowanie wygodniej, a pod spodem jeszcze dwa razy USB-C. Mamy tutaj możliwość, z tego co pamiętam, wyciągać 2 razy 3,6 kW, bo 3,6 kW stąd i 3,6 kW przejściówką, którą możemy wpiąć w gniazdo typ 2. A teraz podejdziemy do bagażnika. I teraz tak, mamy tu bagażnik, który znowu możemy mieć wyżej i niżej położoną podłogę. Teraz jest w pozycji tej niższej. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj 84 cm do foteli. Mamy tutaj między nadkolami 101 cm i do półeczki mamy centymetrów 47. Jakbyśmy dali tą podłogę wyżej, no to będzie wtedy niecałe 40 cm. Fotel dzielony w proporcjach 40, 20, 40, czyli tak jak powinno być. Teraz tak, jeśli tu będzie siedział kierowca taki jak ja, czyli 180 cm, to 170 cm możemy przewieźć przedmioty. Sporo miejsca na różne gadżety pod spodem. Tutaj mamy haczyki, mamy tutaj siateczkę, więc można sobie zamontować, żeby nam bagaże nie goniły po bagażniku. Natomiast nie widzę gniazdka zapalniczki nadal. I popatrzcie, jaki mega patent. Półeczkę można zdjąć i można ją tutaj wzdłuż oparć foteli dać na pionowo. Coś, czego w EV3 nie było, a ma być. To regulowane oparcie fotela. I popatrzcie, jak chcemy przewieźć na przykład koła do wulkanizatora, no to przy tak położonym fotelu nie wejdą, Krzysztof sprawdzał, a przy tak położonym fotelu już wejdą. Także rewelacja. A do tego mamy takie przejście, bo jak złożymy tylko środek, no to mamy tutaj takie przejście choćby na narty. Można również tutaj skorzystać
z podłokietnika, gdy mamy tę środkową część rozłożoną standardowo. MC 2970, 2220, więc jak dobrze liczę, to 750 kg przyczepkę można pociągnąć. Wracając do foteli, w najwyższej specyfikacji mamy jeszcze wentylowane fotele, mamy ładowarkę indukcyjną i mamy projekcyjne reflektory. Natomiast popatrzcie, można tu bez problemu zmieścić 1,5 litra. Tak powinno być w każdym aucie. Jeszcze na prośbę widzów posprawdzamy plastiki, więc tu twardo, ale tu już jest bardziej miękko, tutaj twardo, tu jest troszkę bardziej miękko, tutaj jest twardo. Wygląda to nieźle i próbowaliśmy wytyczyć dubrownik, ale nam się nie udało, więc jak ktoś wie, jak to zrobić, to niech da znać w komentarzach. Natomiast wytyczyliśmy sobie tutaj Tytusa Chełmińskiego, czyli pod Centrum Edukacji w Zakopanem, 110 km, czyli jakiś objazd wymyślił i mamy dowieźć 41%. Fajnie, że wymyśla, na ilu procentach dojedziemy. Zobaczymy na ile się to wszystko zgadza. Startujemy z 82%. Mamy tu bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, z tego co pamiętam. Tak. A Google nam pokazuje 99 km i 1,5 godziny. Teraz mamy tutaj system, który nam ostrzega o przekroczeniu prędkości. Jak można go sprytnie wyciszyć? Przytrzymać dłużej. Przytrzymujemy tu kółeczko i już nie będzie nas sygnalizował, że jedziemy jeden za szybko. I pierwsze dziury za nami. No patrząc teraz, po jakich dziurach jedziemy, to jest bardzo fajne. Bo dziury są okropne, a auto tak przyjemnie przez to przejechało. Jest tutaj podstawowy przycisk, przynajmniej dopóki nie ma więcej elektryków na drogach, czyli obieg wewnętrzny. On może się automatycznie włączyć w tunelu, co sprawdzimy, oraz jak włączymy spryskiwacze szyby, żeby nam po prostu zapachy płynu do spryskiwaczy nie wchodziło do wewnątrz. Bardzo fajna funkcja. Ekran. Widzimy, ile nam pobiera ogrzewanie, około kilowata na ten moment. Widzimy, ile nam pobiera elektronika, ile nam pobiera lub regeneruje silnik. Natomiast te procenty są chyba tutaj na odwrót, bo na pewno nie zużyliśmy 80% na klimatyzację. Skąd taki pomysł? Kiedy się zrodził taki pomysł, żeby kupić elektryka? Czy to był pierwszy elektryk, czy nie pierwszy? Jak to u Ciebie wyglądało? No to był mój pierwszy elektryk. Pomysł się pojawił w okolicach wakacji. No wynikało to z tego, że akurat chcieliśmy pojechać na wakacje i nam się scenik rozkraczył tuż przed wyjazdem. Musieliśmy jechać żony autem mniejszym, takim przygotowanym do trasy lokalnie. No i pojawiło się hasło, że kupujemy auto. No i zacząłem szukać jakichś aut. A że oglądam paru naszych youtuberów na temat off-gridów, widziałem, że wszyscy zachwalają elektryki. Wiedziałem, że no, trzeba w tą stronę pójść. Czyli u Ciebie zaczęło się trochę inaczej. U Ciebie zaczęło od fotowoltaiki off-gridowej, tak? Cały temat związany z szeroko rozumianym OZE. Dokładnie. Przy czym to było też, to wynikało zupełnie czego innego. Akurat 2 lata wcześniej w wakacje mieliśmy gigantyczne awarie prądu, przez kilka dni non-stop. No i to mnie wkurzyło na tyle, że zacząłem szukać, jak chcę zrobić dużego UPS-a do domu. To jak dużego UPS-a Ci się udało zrobić? No, na początek były to 2 zwykłe baterie AGM 100V na 24 V. To była pierwsza instalacja. Po miesiącu kupiłem sobie fotowoltaikę do tego, żeby jakoś to ładować taniej. No i potem, jak to u niektórych bywa, zaczęła się po prostu zabawa, rozwijanie tego, wymiany urządzeń na nowszych. No i ostatecznie teraz od września tego poprzedniego roku mamy 30 kW i 2 falowniki po 6 kW mocy, także no 12 kW do może ciągnąć. Cała instalacja w domu jest przepięta całkowicie na off-grida. W sezonie zimowym wiadomo, że ciągniemy niestety prąd z sieci, no bo trzeba się doładowywać, bo panele nie dają rady. No ale jest to w zupełności wystarczające. To szacujesz, że ile miesięcy w roku jesteś w stanie żyć na swoim prądzie? Średnio no 7-8 miesięcy tak na 90%, bo jak zdarzą się nawet w sezonie letnim jakieś 4-5 dni takich brzydkich, no to zaczyna tego brakować, ale to są niewielkie ilości. To jest rzędu, nie wiem, pobieram średnio miesięcznie 500 kW, a z sieci potrzebuję 50 na dany miesiąc. A ile masz fotowoltaiki w sumie? Teraz 5 kW pików, ale to też była dołożona druga instalacja w wakacje. Czyli cały czas jesteś w fazie rozwojowej. No, ale magazyn już jest całkiem pokaźny. 30 kWh to jest dużo. Dobra, czyli tak podsumuję. Zaczęło się od fotowoltaiki off-gridowej, a potem zobaczyli, że ci, którzy mają fotowoltaikę off-gridową, często mają elektryki i też Ci się elektryk zamarzył, tak mogę powiedzieć? No bo to się sprawdza. W tym momencie się zwraca koszt paliwka, którego nie trzeba brać. Produkujemy sami energię. Dobra, jakie auta brałeś pod uwagę tutaj wybierając obecnie, wybierając samochód elektryczny? No, oglądałem różne modele używane właśnie IKEA, tych starych modeli, Nissana Eniro. Potem gdzieś zobaczyłem BMW i trójkę, ktoś pokazał, że jako takie auto miejskie to może być całkiem fajny samochód.
No ale ostatecznie z żoną stwierdziliśmy, że jednak nie idziemy w używane auto, no bo to jest zawsze ryzyko, że nie wiadomo w jakim stanie jest bateria. No i zacząłem szukać zupełnie nowego auta z salonu. Pierwsze, co mi się pojawiło, to była MG4, ale po wizycie w salonie no, stwierdziliśmy, że nam się nie podoba wizualnie. Plus technicznie też parę rzeczy mi tam nie pasowało, chociażby brak sterowania klimatyzacją, tylko wszystko z ekranu. No i MG odpadło. Dobra, MG co odpadło. co było następne? No i kolejne to już było od razu Hyundai, no bo żona sama mi powiedziała, no, mamy Hyundai'a. Nam mechanik powiedział, że Hyundai są bezawaryjne. Zobacz, co w Hyundai'u jest z elektryku dostępne. No i sobie przypomniałem, że faktycznie rok wcześniej oglądałem Ionika. Był przepiękny, no ale niestety cena jego nam spowaliła. No nie było na nasz budżet dostępna. No i skończyło się na Konie, która miała akurat akcję dopłaty do końca rocznika z rabatem ponad 40 tysięcy. No i wybraliśmy autko. W Krakowie byliśmy w salonie, niestety nam pan powiedział, że no nie da rady kupić takiego modelu jak chcemy, bo jest wyprzedaż rocznika i po prostu bierzemy to, co jest na salonie, czyli była jedna wersja biała, no ale się uparłem, że chcę mieć czarny model. No Czyli i musiałeś poszukać. tak, znalazłem na stronie Hyundai informacje, gdzie są dostępne modele, zadzwoniłem sobie do Radomia, bo to był jedyny, który miał w danym momencie dostępne auto. Niestety nie w najwyższym wyposażeniu, które chciałem, ale no w tym średnim. No i się umówiłem z nimi, załatwiłem papiery, leasing. Pojechałem odebrać auto bez jazdy próbnej. Ani razu do niego nie wsiadłem, żeby się nim przejechać, mimo że w Krakowie miałem taką możliwość, ale stwierdziłem, że nie mam w tym momencie akurat czasu na to, żeby to pozałatwiać papiery. No i tak jakoś wyszło. Że... Zaufałeś testerom. Tak, no oglądałem się kilku testerów, którzy pokazywali i z Polski, i z zagranicy, no i wszyscy zachwalali to auto. Jak każde, nie jest bez wad, ale jak dla mnie no jest rewelacyjne. Nie widzę z nim problemu żadnych. Muszę potwierdzić, bardzo przyjemnie tu się jedzie, to jest przyjemny samochód. Tak jakby segment wyższy niż te poprzednie Kony. Dużo się tutaj tak jedzie, jakbyśmy jechali takim większym samochodem, to zawieszenie jest takie komfortowe, jest tutaj większa przestrzeń, no naprawdę fajny samochodzik. Jestem dzisiaj mile zaskoczony. Może tak się tym jedzie troszkę jak Niro EV, aczkolwiek uważam, że lepiej się prowadzi, ale to jeszcze może potem uda mi się sprawdzić, to powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Myślę, że bardzo dobry wybór. Jak dla mnie to kompletne wyposażenie. No można mieć tu jeszcze kilka bajerów, ale te podstawy są, nie? Tak. Tutaj to wszystko, co ma być, to jest. Mamy tu utrzymanie na pasie ruchu, mamy aktywny tempomat, bo aktywny jest, nie? Jest aktywny, ale jest jakaś wersja prostsza. W najwyższej wersji jest jakaś ulepszona. Nie znalazłem szczegółów, co to znaczy dokładnie. Może na przykład zmienia pasy na autostradzie. Chyba tak, Co faktycznie. uważam za taki w naszych warunkach dużego ruchu bezużyteczny bajer, bo on to tak wolno robi, że mało kiedy się to uda zrobić. Więc ten temat bym odpuścił. No i brakuje kamery 360 stopni, także, no i kamerę z przodu do przyparkowania. Także no to są takie dwa największe problemy. Myślę, że do przeżycia. A wróćmy do tego zakupu. Za ile to wtedy można było kupić? Bo to myślę, że będzie widzów interesowało, ile trzeba za taki samochód, no ile on kosztuje? Po rabatach, jakie otrzymałem od salonu, to było 174 tysiące, plus jeszcze czekam na zwrot z dotacji, które Hyundai organizuje, bo niestety się nie zapałem przy leasingu już na naszą dotację na chwilę obecną. I też to jest w granicach 18 tysięcy dotacja, także... Czyli 170 jeszcze raz? 174, no i minus 18. No. 174, czyli będzie 156 tysięcy, jeśli dostaniesz tą dotację jakąś Hyundaiową, a jeszcze jakimś cudem byś dostał dotację tą rządową, około 30 tysięcy, no to rozmawiamy o cenie 126 tysięcy? No mniej więcej tak. No to będę trzymał kciuki, żeby to wszystko się udało, bo uważam, że za 126 tysięcy to jest petarda samochód. To tak. To jest naprawdę rewelacja. Już schodzimy do ceny MG4 w wersji tej bazowej takiej. Tak, no przed dotacją oczywiście, przed dotacją bo jeszcze, tam też jakąś dotację pewnie by Ci się udało zrobić. No bazowa MG4 by wyszła Ci wtedy ponad 100 tysięcy, no ale to zdecydowanie dobrze, że dopłaciłeś, bo to jest dużo według mnie przyjemniejszy samochód. A właśnie, miałem pytać Ciebie jeszcze, jak tutaj inne koszty, czyli ubezpieczenie, jak to tutaj wyglądało? Z salonu dostałem ubezpieczenie, pierwotnie podali mi 3700, ale potem jak już sprawdzili, dostali numer VIN, no to dostałem chyba 150, jakoś coś takiego. Tak poniżej 3200 było. To w kolejnym roku koniecznie zadzwoń do Beniamina, bo tutaj ostatni nas uczestnik ubezpieczył Konę chyba za 2,5. Także da się to czasem zrobić jeszcze lepiej.
I tutaj wielka prośba do Was, drodzy widzowie, jeśli Beniaminowi uda się zrobić ofertę lepszą niż tą, którą macie aktualnie, to żeby dalej nie szukać i nie kombinować, bo jest taka informacja tu od jednego z widzów, który tak kombinował. W tylu miejscach mu porobili oferty, poblokowali różne możliwości zrobienia zniżek i koniec końców się okazało, że jak ten widz zadzwonił do Beniamina po 2 czy 3 tygodniach, że on się decyduje, to dana ubezpieczalnia już miała inną ofertę i już było po zabawie, więc no czasem Lepiej szanujmy się, nie przekombinujmy. Jeśli będziesz miał lepszą ofertę niż miałeś, to po prostu warto ją wziąć, bo zaoszczędziłeś pieniądze, a szukanie kolejnych 50 zł może skończyć się tym, że stracisz na końcu 1000. A kiedy odebrałeś to auto finalnie? Ostatnie dni października, to był ostatni weekend w październiku. Także od razu mnie czeka wycieczka z Radomia do Krakowia, po raz pierwszy jadąc elektrykiem. Czyli ponad 2 miesiące. Ile Ci się udało przejechać? Bo ja widzę tutaj, że całkiem dużo. 5600 już mamy dzisiaj. Troszkę ponad 2 Sporo. miesiące. To sporo Tak. jeździsz. Właśnie nie. Z reguły jeżdżę około 1000, ale tak jak to sam kiedyś nawet wspominałeś, jak ktoś siądzie w elektryka, to chce się jeździć. I nam się tak właśnie zdarzyło, że pierwszego miesiąca zrobiliśmy ponad 3000 km takich nadmiarowych tras. No bo wyszła wycieczka do rodziny w jeden weekend. Drugi weekend, drugi raz jechaliśmy. To była trasa po 300 km w jedną stronę. Także od razu przetestowałem sobie, jak to wygląda ładowanie w praktyce. No i stwierdziliśmy, że nie ma z tym żadnych problemów. Wystarczyło się zatrzymać na pół godziny pod restauracją i dojechać z powrotem do danego miejsca. Także nie czujemy tego efektu tracenia jakby tego czasu, jak to wszyscy narzekają na elektryki, że siedzisz tylko i ładujesz to auto. Generalnie jak ładujesz w domu, to jest to prostsze niż Tak. tankowanie, bo ładujesz jak telefon, a w trasie jakaś przerwa się przyda. No, gorzej, No to jeśli tak. ktoś, tak jak tu poprzedni uczestnik Zakopane testu, czyli Jacek z koną poprzednią, no on czasem musi być jednego dnia w Poznaniu, w Warszawie, w Lublinie, gdzieś tam, no to jemu czasami brakuje już doby na to wszystko. Albo dostaje telefon, że ma być za kilka godzin w Warszawie, nie? A tu auto nie naładowane, a akurat Kraków-Warszawa jest nieszczególną trasą, bo tam nie ma hubów ładowania. Nie ma. Więc no wszystko zależy od indywidualnego przypadku, natomiast 99% ludzi będzie zadowolonych i te przystanki w podróży raczej będą miłym To są. wspomnieniem niż Dokładnie. jakimś problemem, nie? Musisz się chyba pod tym podpisać, nie musisz, chyba chcesz. Nie, tak, podpisuję się pod tym, także jak najbardziej. Jak najbardziej tak wygląda. Tak. To gdzie jaką najdłuższą trasę zrobiliście? Znaczy, no mamy standardową trasę do rodziny, 300 km w jedną stronę, bo to jest aż za Lublin, nad Lublinem. Żeby było śmieszniej, musieliśmy się ładować w Radomiu, bo w miejscowości docelowej nie ma ani jednej ładowarki. No to jest też jakiś To jest powód, właśnie ten mankament jeszcze, że takie mniejsze miejscowości w ogóle nie mają żadnych punktów. Mhm. Jest Lidl, jest podobno ładowarka, tylko nieaktywna od ponad roku. To jeszcze taka ciekawostka z pierwszą trasą właśnie, jaką pokonaliśmy. Mhm. To miałem problem z ładowarkami Greenwaya, ale tylko z jednego powodu, że ponieważ jako świeży użytkownik jeszcze nie wiedziałem, że muszę mieć kartę RFID, chciałem skorzystać z aplikacji, która akurat tego dnia miała awarię. No karta No i- to jest zawsze podstawa No jednak. i właśnie próbowałem zatankować przez kartę płatniczą, ale jak zobaczyłem cenę, to zrezygnowałem z tego. Zadzwoniłem na infolinię i się okazało, że bez problemu mi aktywują ładowarkę zdalnie. Podałem tylko gdzie, Mhm. także zawsze jak ktoś nie ma karty, to jest ciekawa informacja, że można zadzwonić na infolinię w trybie awaryjnym, jeżeli aplikacja nie działa i wtedy tankują bez dodatkowych opłat. Ale jest jeszcze tutaj jeden niuans. Jeśli ładowarka nie ma kontaktu z siecią, a ma zasilanie, to już infolinia nie pomoże, a kartę RFID Tak, jednak pozwoli zadziała. się naładować, więc Bo kartę już mam, ale kartę warto mieć i w naszych warunkach, no niestety Orlen nie ma kart, ale ma Elocity karty i tu też Elocity zalecam, też żeby mam sobie, kartę właśnie. żeby sobie zamówić, bo no kurczę, taka karta jednak czasem jest dużo wygodniejsza, nie? A wracając do ładowania, jakie moce ładowania Ci się udało tutaj uzyskać w tym samochodzie? widziałem przez chwilę 96 kW, czyli prawie tą maksymalną, która tutaj jest 100 kW, ale raczej w granicach 70 z tego względu, że nigdy nie udaje mi się nagrzać baterii do tego stopnia, żeby była ta szybka moc ładowania. Bo tutaj z tego co pamiętam trzeba ustawić ładowarkę w nawigacji, wtedy on podgrzewa baterię. Nie, właśnie to zrobili fajnie, bo mamy kondycjonowanie ręcznie odpalane. O. To, czego brakuje w innych autach. To muszę tutaj chwilę zjechać z kamerką i Wam to pokazać. Popatrzcie, mamy tutaj po prostu podgrzewanie baterii. To, co powinno być w każdym samochodzie. Dobra, wracając do ładowania. Z tego, co pamiętam, to chyba jakiś tam serwis podawał, że tutaj około 40 minut do 80%, 10-80% można się naładować. A jak ładujesz to w domu? Masz jakiś tutaj sprzęt do ładowania? Jakie moce Tak, ładowania? mam domową ładowarkę trójfazową na 22 kW, chociaż auto maksymalnie tylko ciągnie 11. Mhm.
No ale na sezon letni planują przełączyć na jedną fazę. Jakbyś przyjechał pusty, to za jakieś pewnie 7 godzin będziesz pełny. 6 godzin podaje. 6 godzin podaje. No przy 11 kW te 65 kW, no to... No tak, bo zawsze jakaś rezerwa zostaje, nie? Tak, no kwestia też straty, jakie są. To już tutaj zauważyłem na wypadek mamy. To już tutaj zauważyłem właśnie, że mniej więcej zużyłem przez te 2 miesiące ponad 1000 kW na ładowanie auta. Oj, dość ładnie mocno. rozbity. Już zużyłem 1000 kW na ładowanie auta, a według systemu w aucie mam informację, że 800 tylko załadowałem. Czyli 200 to są straty. 200 to są straty, ale to z tego względu, że auto za każdym razem jak przejeżdżam zimny, to odpala najpierw podgrzewanie baterii, samo z siebie. No bo to jest coś, co pewnie też mało kto wie, że jak nie naładuję w trasie, to nawet z tej wolnej ładowarki on też delikatnie tą baterię musi podgrzać. No tak, zauważyłem, że jak u nas było u nas było tak, że jak ładowałeś 16 amperami, to podgrzewał akumulator przy ładowaniu z siły, natomiast jak już 14 w Eniro, to już nie podgrzewał. Także możesz sobie zobaczyć, czy tutaj nie zmniejszyć troszkę mocy ładowania i wtedy no, mniej energii będziesz miał na podgrzewanie tej baterii, bo ona przy małych mocach nic się złego nie dzieje, nie? Nie musi być koniecznie podgrzana, to nie jest LFP. Wady, zalety, no bo 5600 km to nie jazda testowa 5 km. Zgadza się. Zacznijmy może od zalet. Że autem się jeździ naprawdę fajnie. Przy trasach takich miejskich do domu, no to mam bardzo fajne spalanie w granicach 18 kW, a przy tych większych trasach, no to spalanie dochodziło do 22 kW, jeżeli gdzieś leciałem już szybką trasą. A jak jechać powiedzmy do Rzeszowa, jakimi prędkościami jechałeś? Właśnie do Rzeszowa, jak poleciałem 140 w jedną stronę, no to nam bez problemu zostaczyło tej baterii, zostało tam 20 parę procent. W drugą stronę, ponieważ naładowaliśmy się tylko na 80, a nie mieliśmy setki, no i to system nam zgłosił, że może być problem i zalecił ograniczenie prędkości. Także wracaliśmy troszeczkę spokojnie, że to już, ponieważ to była już noc, godzina tam, nie wiem, 23 z kawałkiem, no to pojechaliśmy sobie spokojnie 120, no i zostało ponad 15% baterii, także... To mówimy o dystansie około 200 km, tak? Tak, to jest 200 km mniej więcej. W ten sposób. To był jeden taki raz, kiedy auto pokazało, że no, te 200 km to jest taka już ta granica jego zasięgu przy szybkich prędkościach. Szybkiej jeździe zimą, no bo to tak Przy trzeba zimie zaznaczyć. jeszcze też. No nie wiem, jak to wygląda w lecie, mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. No według nawigacji zawsze mam informację, że auto ma od 300 do 400 km zasięgu. No ale wiadomo, że nikt raczej się stara nie wyjeżdżać tego do zera. No to chyba tylko przy jakichś takich dłuższych trasach, a tak jak się jeździ w domu, no to ja korzystam z ładowarki co 3-4 dni, tej domowej. Zdarzyło mi się raz jakaś taka drobna awaria auta, że auto w ogóle nie chciało ruszyć. No ja dzwoniłem do dealera, pytałem się, co się dzieje, a akcja była tuż po tym, jak odpiąłem się od ładowarki. No po prostu się nikt nie chciał odpalić, ale kilka razy start-stop ruszyło. Nie wiem do tej pory, co się wydarzyło, czy gdzieś mu się coś przywiesiło, czy tak jakby dalej nie wiedział, że odłączył się od ładowarki, ale to był taki jeden element. No a drugi, no to co też często ludzie zgłaszają, no to problem z kamerami. Już parę razy miałem sytuację taką, że jak jest trochę brudna szyba, no to kamera zgłasza problem. Wczoraj nawet miałem taką sytuację, że przy zimie, mimo że szyba była wyczyszczona, to kamera zgłaszała problem, nie chciał system jakby miał ograniczony ten ruch, nie było tych wszystkich czujników do bezpieczeństwa działających. No dzisiaj będzie niestety troszkę głośniej, bo mamy mokry asfalt w tunelu. Spróbujemy zrobić pomiary na początku i na końcu tunelu. Może tam na końcu będzie trochę bardziej cicho. No sprawdzimy. Jakieś 68-69 dB przy szybie. - 65 dB przy mojej głowie. Także jest tutaj ciszej niż w naszym Eniro faktycznie zadziałało. Obieg wewnętrzny się sam włączył. No i pod koniec tunelu było nawet 64 dB przy mojej głowie. Kopad aktywny ma fajną funkcję, co on potrafi? Tak. No, przy włączeniu systemu rozpoznawania znaków sam dostosuje prędkość do danego znaku i wystarczy jedno tylko kliknięcie jakby zmiany biegu, żeby włączyć ograniczenie lub zmienić prędkość. Zdarzyło mi się tak, że bez potwierdzenia sami zmienił prędkość. Aha, że w ten sposób. Tak, bo na autostradzie wtedy on wykrywa włącza tryb autostradowy i wtedy troszeczkę inaczej się zachowuje tempomat niż w takim trasie miejskiej jakiejś. No i znowu nie wykrył, bo tu było koniec 60. Jeżeli mamy aktywny tempomat i poruszamy się w korkach po mieście,
to w momencie, kiedy auto się zatrzyma, no to trzeba potwierdzić, żeby ruszyło i to ruszanie jest strasznie wolne. Mimo, że mam ustawione najwyższą moc, to jednak dalej jest to ruszanie takie delikatne, płynne. Mojej żonie się bardzo podoba, no ale mnie denerwuje, że za wolno. I jesteśmy przy skręcie na Rdzawkę i zużycie 22,8 po 52 minutach, 65 km za nami. A patrząc, że mamy tutaj około 60 kWh licząc od 100 do 0%, no to mamy tutaj zasięg rzędu 250 km. Coś takiego bym oszacował. Czyli jedną rzecz odkryłem, która mnie irytuje, to w momencie, kiedy się zatrzymamy autem gdzieś właśnie w mieście, to ruszanie czasem jest właśnie z takim dziwnym, jakbym to nazwał, pierdnięciem. Że jest taki dziwny efekt właśnie, jakby automatyczny hamulec się odblokowywał i jest to bardzo nieprzyjemny dźwięk. Tak jakby za późno odpuszczał Tak. klocki. Byłem z tym w serwisie, ale niestety na razie, no, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to się dzieje dokładnie, no stwierdzili, że no, nie mają żadnej akcji serwisowej na tą wadę i nie są w stanie mi nic z tym pomóc. Mam nawet to nagrane na notatkach głosowych, bo auto ma możliwość robienia własnych notatek. O, no to bardzo taki fajnie. bajer. To drodzy widzowie, jeśli ktoś ma takie auto i miał tego typu problem, że tak jakby hamulce za późno odpuszczały, no to niech da znać w komentarzach. Może ktoś już coś wymyślił na ten temat, może jakiś salon inny ma rozwiązanie. No i auto samo nagrało dowód rzeczowy na temat swojej wady. Jeżeli jedziemy autem, można przyciskiem Auto Hold, przytrzymując go 3 sekundy, wymusić oczyszczanie tarcz hamulcowych. To jest funkcja, która chyba pojawiła się przy okazji Niro EV, bo w mojej Niro nie było. To jest petarda funkcja. Przytrzymujemy Auto Hold i wtedy nie mamy rekuperacji, czyli będziemy zużywać więcej energii, ale nie będziemy mieli zardzewianych tarcz hamulcowych. I to jest szczególnie warto robić przed dojazdem do domu. Jak jest jakaś taka marna pogoda, no bo te tarcze są mokre, niezagrzane i jak one są tak mokre długo, no to ci po prostu zardzewieją. No Także to jest super funkcja, no ale teraz włączamy z powrotem, bo nie chcemy marnować energii. No i zapobieganie przedostawaniu się zapachów. Automatyczny obieg wewnętrzny, tak samo jak w tunelu. Rewelacja. Wracając do moich prywatnych statystyk, czym zajmujesz się na co dzień? Zazwyczaj to są informatycy. Czyżby dzisiaj kolejny? Tak, zgadza się. Tym razem akurat programista, także jestem jednym z pracowników firmy, która produkuje system ERP własnego Artosta, także jestem jeden z głównych projektantów tego systemu. Czyli temu się nie bałeś, elektryka. Co to dla Ciebie Tak, technologia? Technologia nie. Też inna kwestia, że no, skończyłem szkołę łączności jako elektronik, także dawno od tego gdzieś tam odszedłem tego tematu, ale czasem się zdarza wrócić. Bawię się też jakimiś gadżetami, typu buduję właśnie do własnego domu inteligentnego, budowałem sam różne urządzenia. Teraz już tego nie trzeba robić, bo jest wszystko gotowe, także można kupić gotowce, ale kiedyś sam budowałem czujniki temperatury pochowane w różnych punktach domu. I takich ludzi słuchajcie, takich ludzi oglądajcie. Jak ktoś siedzi w branży od lat, to się tego nie boi, bo tu się nie ma czego bać, a no, niestety większość słucha tych krzykliwych, dużych twórców, którzy niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z technologią, no i oni straszą elektrykami, a tu nie ma czym straszyć. Auto jak auto, tylko przyjemnie się jeździ. Dokładnie. Wszyscy boją się baterii, ale też nie ma się czego bać. Też nie ma. Statystyki są jednoznaczne, pokazują, że jednak elektryki dużo rzadziej pali. Tutaj rozmawiamy sobie na różne tematy i Krzysztof mówi, że ma psy. I jak tam z Twoimi psami w elektryku? Lubią, nie lubią? No jeżdżą spokojniej, zdecydowanie niż autem spalinowym. Były komentarze, że w elektryku to trzeba marznąć, bo żeby mieć zasięg, ale popatrzcie, tutaj nam auto pokazuje fajnie. Mam aktualnie 53% i pokazuje nam, że 188 mamy z włączonym ogrzewaniem, a 206 bez ogrzewania. Także nie jest to jakaś duża różnica w realnym świecie, a mamy -1 na zewnątrz. Jak w innych koreańskich samochodach mamy tutaj fajny kompas i mamy tutaj wysokość nad poziom morza. I jesteśmy pod Centrum Edukacji Przyrodniczej, ładuje się tu jakiś Bolt Teslą 3, ale nasza statystyka, prawie 98 km, czyli troszkę auto nie doszacowało, bo tu jest naprawdę 99, tak jak dzisiaj jechaliśmy, godzina 40 i 21,5 kWh na 100 zużycie. W akumulatorze nam pozostało 48%, także nie musimy się ładować, wrócimy na tym bez najmniejszego problemu. Tak wygląda statystyka do góry. Obiadek dzisiaj w tatrzańskim barze mlecznym zjedzony, zegary pokasowane, więc ruszamy w stronę Krakowa. Ruszamy z 47%. Miło i komfortowo, bo autko jak zawsze nagrzane z aplikacji. My sobie 50 na godzinę, a znak pokazywał 45, zanim nam zaczął hamować aktywny tempomat przed tym skręcającym Audi. I jeszcze rozmawialiśmy o jednej dużej zalecie, patrząc na ten śnieg na zewnątrz. Nie trzeba rano auta skrobać.
Bo można nie dość, że z aplikacji, to można sobie ustawić harmonogram, że auto ma się rano odmrozić. I to są takie petarda funkcje, których mało które inne auto poza elektrycznym posiada. No i dzisiaj przy -1 zużycie na ustupie 1 kWh. Radzi sobie to. Radzi. Nie ma takiej tendencji do zrywania jak nasze Eniro, no ale dlatego, że ma tu też mniejszy moment, 255 Nm. Natomiast zbiera się jak najbardziej prawidłowo. Jedziemy 100 pod górkę, pedał w podłogę i mamy 120. I krótkie podsumowanie po serpentynkach, no bardzo przyjemnie się to auto prowadzi. Naprawdę sprytnie te zakręty wycina. Przejeżdżamy przez tunel, obieg wewnętrzny się sam włączył, bardzo mi się to podoba. I po 60 km jazdy przy padającym śniegu z deszczem niestety zablokował się radar, no i nie mamy teraz aktywnego tempomatu. No i klasycznie mamy korek do Krzyszkowic przed budową tunelu, 79 km za nami, godzina 3:15:07 zużycie. Na szczęście radar się już odblokował, więc stoimy w korku na aktywnym tempomacie. Jak stoimy krótko, to auto ruszy, jak długo, no to trzeba albo pedał przyspieszenia, albo tutaj guziczek palcem i też ruszy. I półtorej godzinki, pomimo chyba z 10 minut spędzonych w korku, 98 km, 15,6 zużycie, tak to wygląda tutaj, a tak wygląda tutaj. Niestety procenty są nieprawdziwe, natomiast te wartości, że 700 W teraz idzie na ogrzewanie, jak najbardziej według mnie prawdziwe. Dbanie o akumulator nic nie zabrało, bo nie podgrzewaliśmy akumulatora, elektronika 2% i jakieś 300 W średnio na to szło. Czyli na szeroko rozumianą elektronikę, pewnie światła, całe komputery i tak dalej, i tak dalej. Jechaliśmy sobie tu komfortowo w trybie auto, 22 stopnie. No i 15,6. Niby duże zużycie, no ale tak, całą drogę nam coś padało, jak nie śnieg, to deszcz. Więc tutaj stąd pewnie troszkę większe zużycie. I wydaje mi się, że troszkę jednak większe niż w poprzednim modelu Kony, no ale nowa Kona po pierwsze urosła, a po drugie ma silnik, który ma mniej newtonometrów, więc musi się szybciej kręcić i stąd pewnie też delikatnie większe zużycie. Dojechaliśmy finalnie na 22%. A teraz krótkie podsumowanie tej wycieczki nową Koną, więc nowa Kona to jest po prostu większy samochód i to jest największa różnica, jeśli patrzymy na starą Konę i nową Konę. Natomiast jako całokształt jest to samochód bardzo przyzwoicie wyciszony, przy wyższych prędkościach nie czuć tej większej prędkości, dobrze sobie z tymi prędkościami radzi. Układ kierowniczy z gatunku taki, że trzeba się troszkę więcej nakręcić, do tego na pewno trzeba się przyzwyczaić. Mocna rekuperacja. No i taki ogólnie przyjemny samochód z fajnymi funkcjami. Mamy tutaj możliwość wyciągania prądu z tego samochodu, a jeśli udałoby się Krzysztofowi podostawać te wszystkie dopłaty, które ma obiecane, no to będzie też bardzo dobra cena. Ale tutaj, drodzy widzowie, jak zawsze dopytujcie sami, bo sytuacja na rynku jest dynamiczna i jak to wszystko będzie wyglądać, ciężko mi powiedzieć. Także fajny samochód, mi troszkę tutaj wewnątrz przypomina Kia EV3, bo popatrzcie, gdyby tutaj w te miejsce włożyć wyświetlacz od klimatyzacji, no to praktycznie mamy bardzo podobny układ. Tutaj mamy podobny układ, no i tutaj na kierownicy też praktycznie wszystko to samo. Nawigacja podobnie działająca, aczkolwiek tutaj Dubrownika nam się dzisiaj wytyczyć nie udało. Nie chciał nam tego zrobić, nie wiem dlaczego, ciężko powiedzieć, natomiast da się wytyczyć trasę do danego punktu i pokaże nam, ile będziemy mieli prądu na dojeździe, a to na pewno fajna funkcja. No i cóż, chyba będę kończył dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, do zobaczenia.